Siemanko, witam na moim kanale. Dzisiaj, tak jak w tytule, alkohol etylowy i jego produkcja. Destylacja, robienie bimbru, zacierów, różnych takich tematów związanych właśnie z tym alkoholem. Przypominam, że w Polsce jest nielegalna produkcja alkoholu i robienie bimbru, więc ten film jest czysto w celach edukacyjnych, a alkohol zostanie zutylizowany. Więc pokażę Wam tego, czego przez lata się nauczyłem i przez lata mi wpajano. Kiedyś to było nasze dziedzictwo narodowe, wódka i tak dalej. Dawniej można było za wódkę i za bimber wszystko wymienić, dokumentnie wszystko. Konie z ruskimi i tak dalej, i tak dalej. Dla części widzów powiem tak czysto, że mój ojciec urodził się w 1931 roku przed wojną, więc mnóstwo rzeczy mi przekazał takich. I dawniej w czasie wojny jednym z najbardziej chodliwych towarów były właśnie drożdże. No i to właśnie spowodowało masową ilość alkoholu, produkcji alkoholu w Polsce, dzięki któremu było nam łatwiej, Polakom, po prostu radzić sobie z trudnościami. Więc mamy takie dziedzictwo narodowe, które warto Wam pokazać. Widziałem mnóstwo filmików na temat robienia alkoholu. Duża część jest całkiem spoko na YouTube, natomiast mam coś do dodania i dziś Wam to po prostu pokażę. I co? I tyle. Zaczynamy od przelania zacieru do takiego garnka, w którym będziemy gotować ten zacier i będziemy pobierać alkohol. Na początek przelejemy zacier. Zaraz Wam w skrócie powiem, jak to było robione. I tak, zacier jest delikatnie mętnawy, ale jak widzicie, przelewam go z wysoka. Ja się jakoś z tym nie szczypię. Jak to już idzie do produkcji, to możecie to napowietrzyć, nie ma z tym problemu. Użyłem tutaj drożdży turbo i zrobiłem to na bazie soku malinowego i cukru. Poszło tutaj chyba na cały chobok 30 litrów. Poszło chyba 14 kg, czy 13 kg cukru łącznie. Alkohol uzyskałem 18%. Mniej więcej tak to przeliczyłem. Plus jeszcze ten syrop malinowy, więc tam cukru trochę tego było. Nalewam to na 3/4, nawet takie, można 5/6 powiedzieć. Nalewam tyle zacieru. No i to zaraz wstawimy na garnek. Garnek wstawimy na gaz i pokażę Wam wszystko dalej. Co ważne, alkohol, który tutaj wytworzyłem w tym zacierze, a jest nic innego jak wino. Takie z cukru po prostu i z odrobiną malin. Ładnie pachnie, tak alkoholem fermentowanym. Wszystko fajnie. Najważniejsze jest w tym, żeby nie miał cukru. Czyli musicie zbadać, zobaczyć, czy tego cukru nie ma, bądź też mieć pewność, tak jak ja w tym przypadku. To już stoi jakieś 10 dni i klaruje się, więc spokojnie ten cukier został wybity z tego. No i oczywiście też drożdże już obumarły całkowicie. No i taki zacier jest najlepszy. Taki zacier jest najlepszy, bo wiele osób o tym zapomina, robi to tak na szybko, drożdży turbo i tak dalej. Potem ma taki swąd spalenizny ten alkohol, więc dobrze jest go wyklarować, żeby był ładny, czysty. Wtedy uzyskamy najlepszy alkohol. To jest ważna rzecz, taka chyba, myślę, podstawa, nie?
Więc od niej zaczynamy i pamiętamy o tym. Teraz jak już przelałem alkohol, chcę Wam pokazać, może pokażę tak. Widzicie, dosyć sporo tego alkoholu jest. I teraz jak już przelałem ten zacier, my mówimy zacier, natomiast to jest alkohol fermentacyjny, czyli taki typu wino, piwo, możemy przedestylować wszystko, co ma procent. Możemy przedestylować wódkę, tylko zmniejszmy trochę jej stężenie, bo tak, wiecie, takie wysokie stężenie może grozić tam wybuchem, ale no kurczę, też nie będzie dobry to alkohol, nie? Lepiej to zawsze zmniejszyć do 20%. To jest taka skala, która jest początkowo najlepsza, czyli to wszystko, co chcemy przedestylować, ważne, żeby miało 20%. Czyli jak mamy wódkę tam na przykład 40%, mamy litr wódki, dajmy na to, nie? Mamy litr wódki, to litr wody nalewamy po to, żeby to zmniejszyć praktycznie o połowę i w ten sposób będziemy mieli 20% alkohol i taki alkohol już jest nam lepiej przedestylować i uzyskamy lepszy po prostu efekt. Tylko no wiadomo, czy to ma jakiś sens, nie? Także tak to wygląda. Widziałem filmik, w którym gdzieś tam było przedestylowane wino, także takie rzeczy też można robić. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, ten zacier już wstawiony, zaraz Wam pokażę, co dalej. Teraz cała ta aparatura. Zaraz Wam wszystko omówię. Na razie tylko to zaklicuję, założę. To już zaczyna się grzać, żebyśmy wiedzieli, co robimy, nie? Prosty szybkowar. Zamknięcie. Można to kupić dosłownie na każdym sklepie internetowym. Teraz tak, tu temperatura będzie rosła. Tu mamy tak, zimnego palucha, tak się to nazywa. W nim zbiera się cały ciężki alkohol, czyli wszelkie metale ciężkie, jakieś takie alkohole, spaliny, jakieś resztki. To jest taki swoisty filtr. I stąd, gdy temperatura rośnie, uwalniają się opary. No i te opary to nic innego jak alkohol, który paruje. Trafia on do tego filtra, czyli zimnego palucha tak zwanego. Odstojnik to jest dokładnie. Chyba się poparzyłem. Odstojnik. I tutaj trafia do chłodnicy. Chłodnicę podłączamy. Chłodnicę podłączamy do kranu. Normalnie do zlewu. Podłączamy do kranu. Taka złączka, ja to akurat w ten sposób sobie zrobiłem. Taka złączka po prostu pod kran z gumowym przejściem. Podłączam to normalnie pod kran, montuję i mamy gotową chłodnicę. Podajemy wodę tutaj. Tu przez całą chłodnicę przelatuje nam zimna woda i wylatuje z powrotem. W środku ta rurka jest w kształcie spirali i nią najpierw wpada para. Tutaj z reguły mam ciepło gdzieś dotąd, potem tutaj już jest chłodniej, bo ja dosyć szybszą destylację prowadzę, nie tracę na to czasu. Uważam, że ważniejszą czynnością jest filtrowanie. Więc tu trafia nam sparowany alkohol, on tutaj rureczką sobie schodzi i tu nam wylatuje już gotowy trunek, czyli alkohol etylowy. Tak, obrócimy sobie. I tak on sobie tutaj płynie. Początkowo ja troszkę odbieram. Biorę do tego szklankę zwykłą. Stawiam sobie tu szklankę. Do tego mamy taką rureczkę miedzianą. W zestawie była taka rurka miedziana. Ja sobie tą rurkę po prostu tutaj podłączam i tutaj skraplam gdzieś pół szklanki pierwszy alkohol. To jest alkohol, którego nie chcemy uzyskać. Tutaj jest ten alkohol. Jak dobrze się przyjrzycie, bo jakość chyba będę miał dobrą, ale jak dobrze się przyjrzycie, to on jest niebieskawy. To jest metynol.
metynol, etanole, wszelkie takie alkohole, kurcze, których nie chcemy uzyskać. To dodając do, może można to wypić, dodając do alkoholu można to wypić, to jest trujące, co prawda, toksyczne i tak dalej, ale wypicie tego powoduje właśnie potężnego kaca, bóle głowy, jakieś nadwrażliwości żołądkowe, takie tematy, to właśnie macie przez to, więc tego się pozbywamy, po prostu. Początkowo odlewam pół szklanki tego alkoholu. Alkohol zaczyna się skraplać przy temperaturze 70, między 70 a 80 stopni. Wtedy, jak już mi pokazuje 70 stopni na termometrze, który mam tutaj na szybkowarze, to wtedy włączam wodę i zaczynam już chłodzić tutaj chłodnicę. Kiedy temperatura sięga blisko 85 stopni, zaczyna się już taki proces destylacji alkoholu. No i wtedy płynie już nam alkohol. Kiedy przestać odbierać metynol? Myślę, że w sumie nie ma jakiegoś takiego większego momentu. Ja po prostu odbieram bezpiecznie pół szklanki, pomimo że mam odstojnik, więc teoretycznie z odstojnikiem nie musiałbym odbierać, ale odbieram te pół szklanki alkoholu tego początkowego. No i potem już puszczam wężyk i do takiej damy zbieram alkohol, aż osiągnę temperaturę 92 stopni Celsjusza w zbiorniku. W międzyczasie mierzę sobie alkohol alkomierzem. No i teraz, jeśli chcemy alkohol zakończyć, no to kończymy alkohol gdzieś przy barierze 40%. Potem już te 40% odbieram w szklankach i już na węch raczej sprawdzam, kiedy są tak zwane pogony, których już nie chcemy. No o tym wszystkim to w trakcie Wam pokażę. Mniej więcej też Wam zobrazuję, jak ten alkomierz działa. Prosta zasada, nie ma tutaj żadnych kombinacji. I tyle. Jedziemy z tym koksem. Kiedy mamy blisko 60 stopni na termometrze, ja włączam już pomału chłodniczkę. Bierzemy zimną wodę, na początku puszczam tak mocniej, żeby pozbyć się powietrza z układu. A później tak, wiecie co, wszystko w zależności. Jedni mówią, że to delikatnie puścić, drudzy troszkę. No ja puszczam w zależności od tego, jak chcę szybko pobrać alkohol. Jeśli chcecie szybciej pobrać alkohol, przepływ wody musi być większy. Jeśli chcecie wolniej pobierać ten alkohol, no to musi być, to znaczy nie musi być, tylko po prostu już może być dużo mniejszy przepływ. Wiadomo, woda się marnuje w pewnym stopniu. W przyszłości myślę, żeby może coś takiego zrobić z pompką. Na razie jednak tej metody zbytnio nie rozwijam, bo cały czas to jest jeszcze w tym kraju, wiecie, średni temat. Już pierwsze kropelki popłynęły. Tam się widać, że się skrapla. O! Już zasuwają pierwsze kropelki. Odbierzemy pół szklaneczki i jedziemy dalej z koksem. I tak się dzieje po chwili. Zaraz zrobi się taki strumyczek. Ja zbieram dość szybko alkohol. No i co? I zaczniemy zbierać kolejne 2-3 godziny gdzieś. W międzyczasie, tak jak wspomniałem, zmierzę alkohol. Już tu zaczyna siureczkiem lecieć. Alkohol chłodny, dobrze schłodzony. Zapach fajny. Jeszcze jest to taki metynol trochę, ale zmierzymy tą początkową ilość alkoholu właśnie teraz. I
Chcę kupić papugę, ale to w przyszłości może, jak się troszkę zmienią te tematy prawne, no to kupię papugę i wtedy papuga będzie, z jednej strony wlewa Wam się alkohol, z drugiej strony Wam mierzy i od razu odpływa i możecie zbierać, wiedząc ile zbieracie i tak dalej, więc cały czas możecie mieć. Takie rzeczy istnieją, można to zakupić, nie ma z tym problemu. No to co zbiorę do menażki tutaj, do probówki znaczy się, i to co zbiorę jeszcze w szklance to wleję do tamtego zbiornika i nie przyjdzie o te 100, tam 150, nie bądźcie pazerni, dajcie temu kurczę trochę mniej, a jednak wasze zdrowie chyba jest ważniejsze w tym wszystkim niż to, czy będziecie mieli 100 ml alkoholu więcej czy mniej. Teraz tak, mamy zaczątek fermentacji, spróbuję to pokazać, jeśli się uda. Uda się? Może się uda. 80% mamy. 80% początek. Więc od 80% zaczynamy. Dobry wynik. O, już będziemy mogli przelewać. Dobra, muszę się śpieszyć. No, ładnie pachnie. No i widzicie, tyle w szklance wylewam. Z tego nie musicie się tego pozbywać. Można to wykorzystać na różne w zasadzie sprawy. Jeśli gdzieś to robicie w popiewnicach i tak dalej, no to użyjcie to do następnej destylacji. Jeśli natomiast tego nie robicie, no to weźcie to po prostu, użyjcie, nie wiem, jako płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, albo wlejcie to do baku diesla starego razem z jakimś olejem. No nie wiem, no wiele rzeczy można z tego zrobić. Dosyć często mi tutaj znajomy podrzuca, że można to użyć jako płyn do spryskiwaczy na zimę, dolać tego po prostu jak denaturat i tyle, nie? Taką ilość wcześniejszą to zobaczycie, my zapełnimy ten słoik, to po jednej destylacji się tyle zbiera, nie? Więc odpadu jest dużo. Dobra, póki co spływa mi wężykiem, tak jak wcześniej powiedziałem, a widać tu, może troszkę, o, rozjaśnimy tam, chwila, o, na cukrze stoi, no takie kombinacje, wiecie, domowe sposoby, no co. No i to tutaj sobie spokojnie będzie spływać. Zaraz to może troszkę poprawię jeszcze i będzie mi spływać. I teraz odbieramy gdzieś, słuchajcie, teraz temperatura wynosi 85 stopni, więc zaczęła się już, widzicie, ta pełna destylacja, ten zbiór alkoholu. I teraz będziemy odbierać go do 92 stopni. Wtedy przy 91 już zaczynam mierzyć alkomierzem, jak to tam wygląda, jak zbiór. No trzeba siedzieć i pilnować. No, ale do wypadku no, nie może dojść praktycznie, macie to wszystko zamknięte szczelnie w szybkowarze. Tutaj po prostu nigdzie nie wydaje się nawet jakikolwiek zapach, więc to jest dobre rozwiązanie. Można takie rozwiązania kupić. Na rynku jest pełno opcji. Są takie ze zbiorniczkiem u góry, że wlewasz wodę do góry do zbiorniczka i leci wam przez miedzianą rurkę. Jest mnóstwo tak naprawdę opcji. No i fajnie, że jest. Mam nadzieję, że kiedyś się zmieni prawo i że będzie można taki swój alkohol tworzyć. Ja może w celach takich dalszych, edukacyjnych pokażę nalewki z tego alkoholu, więc zrobimy jakieś ciekawe nalewki. Może jeszcze dzisiaj będę je robił, zobaczymy.
każdym razie na razie to mnóstwo gotowania, to jest dłuższe niż rosołek. I co? I będziemy gotować. Tyle. Siadam sobie. Przygotujcie sobie zawsze siedzisko wygodne, jak fotel gamingowy. Siadam sobie z dupą i siedzę sobie i po prostu odbieram alkohol. W międzyczasie będę zrobił takie szybkie przerywki i wrócimy do tematu, kiedy już będę odbierał pogony. Przedgony odebraliśmy, teraz będziemy odbierać pogony na końcu. A to, co teraz odbieramy, to jest serce. Ja uważam zawsze, że najlepszy alkohol leci ten na początku, czyli tam na przykład do 10% w niż. Czyli jak teraz mieliśmy 80%, to zbierać alkohol do 70% i teraz mamy taką perełkę, taki alkohol, który możemy generalnie użyć do jakiejś nalewki, go troszkę rozcieńczyć i możemy użyć go na nalewki i to myślę, według mnie taki najlepszy alkohol. A potem dopiero alkohol ten dalszy do 40% i potem pogony. Dobra. Po upływie około godzinki temperatura delikatnie wzrosła. Jest dosyć ok. No alkoholu już żeśmy odebrali trochę. Zobaczcie. Już tutaj litr jest. 1/5 butli jest. Dobry litr alkoholu jest. No i wam powiem, że bardzo długo odbieram dobry alkohol. W sensie najprawdopodobniej przy jednej destylacji napełni się dotąd gdzieś. Także będzie dużo dobrego alkoholu. No bo co ważniejsze, tu jeszcze alkohol jest. Więc to całe przedestyluję, czyli najpierw tamto, a potem jeszcze to. Zbliżamy się ku temperaturze odpowiedniej. Wyciągam wężyk i wsadzam go do probówki. Zaraz mierzymy poziom alkoholu. Jaki alkohol jeszcze nam się produkuje. Cały czas leci dosyć intensywnie. Wszystko przebiega w należytym porządku. Z czasem, gdy temperatura rośnie, warto troszkę zmniejszyć gaz, jeśli chcecie to odbierać szybko. Ja tak zrobiłem. Więc jak już mi tutaj przekroczyło 90 stopni, po prostu przekroczyło, no, zbliża się do 90, to zmniejszam trochę gaz i troszkę wolniej ten alkohol będzie leciał. Ale dzięki temu też nie będziecie zwiększać ciśnienia za bardzo, a to jest bardzo istotna rzecz, no bo nikt by nie chciał wylecieć w powietrze. Chociaż prawdopodobieństwo na to bardzo, bardzo małe. I co my tu mamy? No, cały czas zbieramy dobry alkohol. 65 stopni. 65%, przepraszam. Jakby to złapie? Nie za bardzo światło chyba daje. Kurczę, nie idzie tego pokazać. Nie jestem w stanie tego pokazać zbytnio. Nie tą kamerą, nie z przodu, bo mam kamerę z przodu. 65 jest. No więc cały czas jeszcze odbieramy dobry alkohol. Więc temperatura będzie powoli rosnąć pewnie. Dobra, zlewamy to z powrotem do... Zapach obłędny. Trochę pachnie taką wódką, ale po przefiltrowaniu będzie lepsza. Zobaczę, jak to pokazuje dokładnie termometr. No 89 stopni tak gdzieś pokazuje. Także zbliżamy się. Ale kurczę, tak jak mówiłem, chyba będzie dużo tego alkoholu. Także widzicie, bardzo istotną rzeczą jest zacier. To jest podstawa. Dobry zacier, dobrze upędzony, dobrze zrobiony spowoduje, że potem destylacja jest dużo łatwiejsza i dużo bardziej wydajniejsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zbieramy dalej. Dobra, mamy już blisko 91 stopni. Zmierzymy
poziom alkoholu. Do probówki napełnimy sobie troszkę alkoholu i zmierzymy i zobaczymy, ile tego trunku wychodzi. No powiem wam, że bardzo wydajny jest zacier. No tak, bardzo dużo tego alkoholu, no. Zobaczymy, ile jeszcze procent tutaj leci cały czas. Troszkę wolniej to zaczęło lecieć, gdyż zmniejszam regularnie gaz. Czym wyższa temperatura, tak jak wam mówiłem, tym zmniejszamy gaz, żeby zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku, żeby nie było też przesady. To nie może wam lecieć jak z kranu, nie? Także zawsze musicie przygotować sobie tam 4-5 godzinek, 6 nawet na taki 20-litrowy baniak jak ja mam. Dobra. Jeszcze cały czas całkiem przyzwoicie leci. A jeśli chodzi o alkohol, to mamy 55%. Czyli spada. Już jest na zielonym. Tutaj średnio co widać. Postaramy się może zmniejszyć natężenie światła, wtedy będzie lepiej. O, będzie lepiej. 55. Ta czarna kreska na dole zatopiona to jest 50 i my tu mamy tak 54, tak, no 54, coś takiego. Więc cały czas jeszcze leci dobry alkohol. Zobaczymy, na ilu stopniach Celsjusza będziemy już odbierać pogony. Także jeszcze cały czas będziemy zbierać alkohol. No trochę już go jest, trochę już wam powiem go jest, bo już takie 3,5 litra alkoholu odebranego. Oczywiście to jest alkohol wysokoprocentowy, około 60%, a nawet 65%. Na końcu zmierzymy cały ten alkohol i zobaczymy, ile to będzie miało. Mamy końcówkę. Już temperatura się zbliża do odpowiedniej, żeby zakończyć zbiór serca. A alkoholu mamy no tak 42, tak już pomału trzeba będzie szklankować. Czyli zbieramy teraz do szklanek po to, żeby zobaczyć, który alkohol jest zbliżony zapachem do serca. I wtedy te szklanki, które są zbliżone, wlewamy jeszcze, wykorzystujemy. Tu już pomału zaczyna zajeżdżać spalenizną, więc już będę odbierał do szklanek, czyli wężyk po prostu najzwyczajniej odłączam i zbieram do szklanki alkohol. A ten alkohol zamykam po to, żeby muszki tutaj, które nie wiadomo kiedy się pojawiają i skąd przy winie, o tym już mówiłem, żeby nie wyfrunęły do środka. I zbieram po prostu po szklankach alkohol. Po samej nutce woni będziecie wiedzieć, który już się nie nadaje do picia, który jeszcze można wziąć i potem przefiltrować. No i taki alkohol przefiltrujemy, a tego ile się pogonów pozbierało, to zaraz wam pokażę, bo podejrzewam, że jedną szklankę jeszcze pewnie odleję. Jedną szklankę to tak do połowy i podejrzewam, że już potem będzie szło już same pogony. Także na razie mamy tyle alkoholu i jest to gdzieś 4,5 litra, no 4 litry powiedzmy alkoholu. No ale to jest alkohol przed filtracją, nie? Jeśli chcielibyście, to można drugi raz to destylować, wtedy musicie to rozwodnić do 20%. Ten alkohol pewnie będzie miał około 60%, ale zaraz to wszystko zmierzę i wam powiem. Na razie odstawiam go i zbieram szklaneczki. Dobra, mamy ostatni pomiar. Sprawdzimy. Te dwie szklanki są 40 najprawdopodobniej. Jedna ma troszkę już syfu tam w środku, więc trzeba będzie ją przefiltrować. Kurde, jeszcze. O, dobra. Leci.
Tak to jest, tak jedną ręką się wszystko chce robić. No i tu już mamy no takie 39, czyli dobra już pora wylewać to. No i teraz zbiór pogonów. Pogony zbieramy tak długo, aż osiągniemy temperaturę 95 stopni i alkohol spadnie poniżej 20%. Dobra, z pogonami kończymy. Chłodzenie też wyłączam. No i tak zakończamy proces praktycznie. Zostawiamy sobie tam, dokapuje. Wyłączamy tutaj chłodzenie. To sobie spokojnie tam dogorywa. Dobra. No i tutaj, jak widzicie, troszkę pogonów pozbierałem. Sprawdzimy, ile tu jest alkoholu. Muszę tylko wziąć taką swoją małą miareczkę. Przypłukać z kurzu tylko. Wlejemy tu uzyskany alkohol. Weźmiemy manierkę. Próbówkę, przepraszam. Ja jestem wieśniak, jednak wam mówię. Dobra. No i mamy resztę dolewamy. No i unosi nam się alkohol na 63. Tak dokładnie to ma. No 63%. 63%, 4 litry ponad. 63%. Ja nie rozcieńczam tego. Nic z tego nie będę robił. Z tego będziemy eksperymentować z nalewkami. Zobaczymy, jakie nalewki powychodzą. I tyle. Także alkohol jak ta lala. Czysty, klarowny. A tutaj mamy te przedgony i pogony. Tutaj jak już temperatura spadnie, to przestaje się skraplać. I tu są to przedgony i pogony. Z tego możecie zrobić środki czystości, jakieś takie rzeczy, których nie zrobicie z normalnego alkoholu, bo szkoda spirytusu czy tak dalej, to szkoda. A z tego można zrobić takie rzeczy. Albo dolać do następnej destylacji. Po prostu dolać go i wtedy pamiętać, żeby zebrać więcej trochę może przedgonów i pogonów. I tyle, no co. Operacja udana. Pacjent będzie żył. Chociaż jakbym wypił to całe, to pewnie bym nie żył. Ale nie w tym kolej. Bimber nie jest niczym, co jest dobre według mnie. Lepiej jakąś dobrą leczniczą nalewkę zrobić. Także o nalewkach będzie niebawem. A ten temat to już chyba zamkniemy. Chyba że będzie dużo łapek pod filmem, no to może jeszcze coś się tam stworzy. A może na pewno wspomnę o filtracji i zrobimy może filtrację tego. Pokażę wam, jak mniej więcej zrobić. I tyle, no. Jak się wam podobało, no to łapeczka w górę. Jak dałem jakieś fajne rady, tipy, to cieszę się. I co? Wszystkich, którzy są znawcami, no to mówię od razu, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą. Jestem bardziej kucharzem domowym, jak znawcą w robieniu bimbru. Mniej więcej wiem co, jak, gdzie, po co. Gdzieś tam przez lata to jest spuścizna, to jest spuścizna, to nie jest wymyślone rok, 2 lata temu, 4 lata temu. To jest spuścizna, która przez wiele setek lat była kultowana w naszej kulturze polskiej, nie? Także tyle. Trzymajcie się.